Witajcie. W miarę możliwości przeglądam Wasze komentarze i staram się na nie odpowiadać. Dotyczy to również tych starszych odcinków. Ostatnio w oczy rzuciła mi się prośba o zaprezentowanie na tachografie wpisu kraju rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. Uznałem, że ten temat rzeczywiście ma kilka ciekawych aspektów, o których z pewnością nie wszyscy wiedzą. Dlatego zapraszam na C+E i jedziemy z tematem. Tachografy cyfrowe sporą część swoich zadań wykonują automatycznie, ale przynajmniej na razie nie mają wbudowanych modułów GPS. Dlatego obowiązek wprowadzenia kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy spoczywa na kierowcy. Sama konieczność wynika z tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Na jego mocy mamy obowiązek wprowadzania w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczynamy i kończymy dzienny okres pracy. Czyli po każdym odpoczynku dziennym lub tygodniowym należy wpisać kraj rozpoczęcia dnia pracy, a kraj zakończenia wprowadzamy przed odpoczynkiem. Przepisy mówią o konieczności wprowadzania symboli, inaczej kodów krajowych. Dla Polski to oczywiście PL, ale czy wszyscy wiedzą, jaki kod jest używany przez tachograf w odniesieniu do Liechtensteinu? Myślę, że są tacy, którzy nie mają pojęcia. I w sumie nic dziwnego. Swego czasu dość częstym błędem było mylenie symbolu Francji F z symbolem Wysp Owczych FR. Kierowcy jeżdżący po Francji jako kraj rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy wpisywali FR. To był błąd, który narażał ich na nieprzyjemności w przypadku ewentualnej kontroli. Ale o konsekwencjach opowiem później. Oczywiście praktyka zawodowa oraz zawarte w instrukcji obsługi tachografów wyjaśnienia symboli krajowych ułatwiają sprawę, ale i tak pomyłki mogą się zdarzać. Niektórzy producenci tachografów cyfrowych wyeliminowali ten problem, bo umożliwili kierowcom wprowadzanie pełnej nazwy kraju, co w temacie symboli rozwiało wszelkie wątpliwości. Tak jest na przykład w tym modelu. OK, ale jak prawidłowo dokonać wpisu związanego z krajem? Po przerwie dobowej albo tygodniowej ten tachograf powinien automatycznie poprosić Was o wprowadzenie kraju rozpoczęcia. No chyba że nie zaznaczyliście kraju zakończenia przed odpoczynkiem. Wtedy poprosi najpierw o kraj zakończenia. Wkładamy kartę. Najpierw przywitanie. To jest data i godzina ostatniego wycofania karty. Czy odpoczywałem do teraz? Tak. No i mamy pytanie o kraj. Jak wspomniałem, tutaj są pełne nazwy państw, a do wyboru jest ich trochę ponad 50. Dobra, ustawiam Polskę i dzień mamy rozpoczęty. Całkiem proste. I tak to się robi w większości krajów. Wyjątkiem jest Hiszpania, gdzie poza wyborem państwa musimy jeszcze dodać region, w którym rozpoczynamy albo kończymy pracę. Tutaj oczywiście dodatkowym utrudnieniem są wspomniane wcześniej symbole, jeśli Wasz tachograf nie obsługuje pełnych nazw. Ale instrukcja obsługi urządzenia powinna rozwiać Wasze wątpliwości także w tej kwestii. Na przykładzie Hiszpanii pokażę Wam jeszcze, jak w tym tachografie wpisać kraj zakończenia. Trzeba wejść w zakładkę miejsca, potem wybrać miejsce zakończenia i na końcu wybieramy kraj. Szukamy sobie Hiszpanii i jak ją wybierzemy, to pokaże się kolejna zakładka z wyborem regionu. Wspólnot autonomicznych w Hiszpanii jest 17. Przynajmniej tyle można wybrać w tachografie. Nie jest to jakaś czarna magia, a najważniejszym zadaniem kierowcy jest po prostu o tym pamiętać. Ale czy za zapominalstwo albo błędne wprowadzenie kraju są przewidziane jakieś mandaty? W polskiej ustawie o transporcie drogowym nie ma bezpośredniego fragmentu, który mówiłby o mandacie za brak wprowadzenia kraju rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. Co jednak nie oznacza, że ITD nie ma możliwości nałożenia kary w takiej sytuacji. Bo w załączniku drugim wspomnianej ustawy, tym, który mówi o odpowiedzialności osoby zarządzającej transportem, jest następujący zapis. Mówi on o naruszeniach przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących. Temat potwierdzałem w Inspekcji Transportu Drogowego i dowiedziałem się tam, że, co oczywiste, brak wpisanego kraju rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy mieści się w definicji naruszenia. Co za tym idzie, może skutkować karą administracyjną w wysokości 2000 zł nałożoną na osobę odpowiedzialną za transport. To w Polsce.
Inaczej do tematu podchodzą inspektorzy w krajach Europy Zachodniej, bo tam za wspomniane naruszenie możliwe jest już ukaranie kierowcy. I w zależności od kraju mandat może nas wynieść nawet 150 euro. Warto mieć to na uwadze. A, i jeszcze jedno. Poczytałem na forach internetowych, jakie informacje dotyczące kraju rozpoczęcia i zakończenia krążą wśród kierowców. Niektórzy twierdzą, że jeśli się jeździ wokół komina, to znaczy tylko po kraju, to nie ma takiego obowiązku. Jest to oczywistą bzdurą, bo przepisy nie przewidują żadnych wyłączeń w tej kwestii. Ostatnim, bardzo ważnym aspektem jest to, kiedy powinno się dokonywać wpisów dotyczących kraju. Dlaczego to takie istotne? Bo tę czynność tachograf interpretuje jako pracę inną, której wykonanie przerywa odpoczynek. Dlatego kraj rozpoczęcia wpisujemy bezpośrednio przed pierwszą czynnością, czyli na przykład przed rozpoczęciem jazdy, a kraj zakończenia zaraz po zatrzymaniu na parkingu. Nie robimy tego podczas odpoczynku, bo go przerywamy, narażając siebie na mandat. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że kierowca zaczął skrócony odpoczynek dobowy po nocce o godzinie 9 rano, ale zapomniał o niezwłocznym wprowadzeniu kraju zakończenia. Przypomniał sobie o tym po godzinie i wpisał go o 10. Położył się spać i po kolejnych 8 godzinach ruszył w dalszą drogę. Niestety tutaj jest naruszenie, bo wprowadzając kraj zakończenia w trakcie pauzy, kierowca przerwał ją i tachograf odnotował jedynie 8 godzin ciągłego odpoczynku. Jak widzicie, choć temat jest pozornie nieskomplikowany, to kryje w sobie parę istotnych szczegółów, które mogą przysporzyć problemów kierowcom. Na koniec chciałbym dodać, że planowane jest wprowadzanie inteligentnych tachografów cyfrowych, które będą oferowały geolokalizację. Dzięki temu kraj rozpoczęcia i zakończenia pracy będzie wprowadzał się automatycznie. Dajcie znać, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Na dzisiaj tyle. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.